nieplanowane. I druga książka Ścianę będą wołać. Świadectwa pracowników takich jak Ebi, pracowników klinik aborcyjnych. I przedstawię tylko jedną historię, strona 37. Lekarz, ginekolog, aborcjonista, który powoduje porody właśnie 8-miesięcznych dzieci i zabija je, wbijając w kręgosłup szyjne nożyczki. Ksiądz powie, przesada. Nie, to są fakty. Słyszeliśmy o gorszych, o topieniu dzieci w wiadrach z formaliną, 30-tygodniowych. Lektura, która nie da świętego spokoju. I remember looking at the ultrasound screen and feeling nervous because what I was seeing on the screen looked like a baby. I could see his face, his nose, his mouth and his hands. Zaczęłam się troszeczkę denerwować, bo ponieważ to, co zobaczyłam na ekranie ultrasonografii, to było dziecko. Widziałam jego twarz, widziałam jego usta, widziałam jego nos. But I had to remind myself that I had been told by Planned Parenthood that the baby in the womb could not feel anything. Ale chciałam sobie przypomnieć to, co było mi mówione w klinice Planned Parenthood, że dziecko w tym okresie ciąży nie czuje żadnego bólu. But I could see on the screen the suction tube getting closer and closer to the side of this child, and when it finally touched his side, he jumped. Zobaczyłam na ekranie ultrasonografii, jak ssak przybliża się coraz bardziej do dziecka, a kiedy dotknął jego boku, dziecko odskoczyło. And he began moving his arms and legs as if he was trying to find a way out from the abortion instruments, but there was nowhere for him to go. Zaczął ruszać rączkami i nóżkami, tak jakby chciał uciekać od ssaka, ssaka maszyny przyrządu, które chciało mu odebrać życie, ale nie miał drogi ucieczki. The doctor asked the technician to turn on the suction machine, and I watched in horror as this child's body became torn apart in his mother's womb. Lekarz następnie poprosił, żeby włączyć aparat ssący i zobaczyłam z przerażeniem, jak kawałek po kawałku ciało dziecka jest wsysane do maszyny ssącej. In just a few seconds, the screen was black, and I knew that meant the abortion had been successful. Po kilku sekundach ekran ultrasonografii zrobił się czarny. Wiedziałam wtedy, że zabieg aborcyjny zakończył się sukcesem. Szyjka macicy działa jak brama, która pozostaje zamknięta podczas ciąży, chroniąc dziecko do momentu, w którym będzie ono gotowe do narodzin. Aborter używa kilku metalowych prętów o zróżnicowanej grubości, takich jak te, zwanych rozszerzaczami. Wprowadza je do szyjki macicy w celu jej rozszerzenia, uzyskując przez to dostęp do wnętrza macicy, gdzie znajduje się dziecko. Dziecko ma już palce u rąk i nóg, jego serce bije, ale kości są wciąż słabe i kruche. Aborter bierze cewnik ssący, taki jak ten. Oto francuski cewnik ssący o rozmiarze 14. To czysty plastik, długości około 23 cm, pusty w środku. Jest on wsuwany przez szyjkę do macicy. Następnie maszyna ssąca jest włączana z mocą 10-20 razy większą niż twój domowy odkurzacz. Dziecko jest gwałtownie rozrywane przez siłę ssania i wciskane poprzez rurki razem z łożyskiem do maszyny ssącej. Chociaż na tym etapie macica jest już przeważnie opróżniona, jednym z zagrożeń rozszerzenia i wyłyżeczkowania jest niepełna aborcja, kiedy części dziecka lub łożyska pozostają w macicy. Może to prowadzić do infekcji i krwawień. Usiłując temu zapobiec,
kobiec aborter używa łyżki ginekologicznej w celu oskrobania błony śluzowej macicy. Łyżka ginekologiczna jest w zasadzie długim, zakrzywionym ostrzem. Kiedy macica jest pusta, wziernik jest wyciągany i aborcja jest zakończona. Zagrożenia w czasie rozszerzenia i wyłyżeczkowania obejmują przebicie lub uszkodzenie macicy lub szyjki macicy, możliwe uszkodzenia jelit, pęcherza i okolicznych naczyń krwionośnych, krwotok, infekcje, a w rzadkich przypadkach nawet zgon. Także przyszłe ciąże są obarczone większym ryzykiem poronienia lub przedwczesnego porodu z powodu związanego z aborcją urazu i uszkodzenia szyjki macicy. Jak wspominałem na początku, jestem dr Antoni Lewatino i we wczesnym okresie mojej kariery jako ginekolog-położnik wykonałem ponad 1200 aborcji. Pewnego dnia po zakończeniu jednej z aborcji spojrzałem na szczątki nienarodzonego dziecka, którego życie zakończyłem i jedyne co mogłem zobaczyć to był czyjś syn albo córka. Zdałem sobie sprawę, że zabijanie dzieci w którymkolwiek stadium ciąży z jakiegokolwiek powodu jest złe. Chciałbym Ci dzisiaj przekazać, że niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś i co zrobiłeś, możesz się zmienić. Podejmij dziś decyzję, że będziesz chronić nienarodzonych. Dziękuję Ci za uwagę. Nie wykonam więcej ani jednej aborcji. Kiedy zdasz sobie sprawę, że zabijanie tak dużego dziecka dla pieniędzy jest złe, wtedy szybko zrozumiesz, że nie ma znaczenia, czy dziecko jest takie duże, czy takie duże, czy takie duże, albo nawet takie duże. To jest wszystko to samo. Od tamtego momentu nie wykonałem żadnej aborcji i nigdy więcej już tego nie zrobię. That is a first trimester abortion. A second trimester abortion is performed differently. I tak wygląda aborcja w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim trymestrze ciąży zabieg aborcyjny wygląda troszeczkę inaczej. A second trimester baby is too big to fit through a suction tube, so the doctor has to insert scissors and knives into the woman's uterus and cut the baby into parts, and then pull the parts out one by one. Dziecko w drugim trymestrze ciąży jest za duże, żeby użyć takiej samej maszyny ssącej, więc lekarz wykonujący zabieg wkłada do jamy macicy nożyczki, nóż, szczypce, którymi się zgniata, tnie dziecko na kawałki po tym, żeby następnie usunąć je z jamy macicy. Kiedy szyjka macicy jest szeroko otwarta, do środka wkładana jest rurka ssąca. Dziecko w 20 tygodniu ciąży jest tak duże jak moja ręka od głowy do końca tułowia, nie licząc nóg. Maszyna ssąca zostaje uruchomiona i otaczający dziecko bladożółty płyn owodniowy jest odsysany przez cewnik. Ale tak duże dzieci nie mieszczą się w cewniku tej wielkości. Kości i czaszka dziecka są zbyt mocne, by je rozerwać za pomocą samego ssania. To są kleszcze sofer. Są zrobione ze stali nierdzewnej i mierzą około 33 cm. Końcówka kleszczy ma około 6,5 cm długości i 1,25 cm szerokości. Znajdują się na niej rzędy ostrych zębów. To narzędzie służące do chwytania. Kiedy coś złapie, nie puszcza. Aborter używa tych kleszczy, by chwycić rękę lub nogę. Kiedy jego chwyt jest pewny, aborter ciągnie mocno celem wyrwania kończyny z ciała dziecka. Jedna po drugiej pozostałe kończyny są wyrywane razem z jelitami, kręgosłupem, sercem i płucami. Z reguły najtrudniejszą częścią procedury jest wyciągnięcie główki dziecka, która w 20 tygodniu ciąży jest wielkości dużej śliwki. Główka jest chwytana i zgniatana. Aborter wie, że zgniótł czaszkę, kiedy z szyjki macicy wypłynie biała substancja. To był mózg dziecka. Aborter usuwa wtedy części czaszki. Usuwa łożysko i pozostałe części dziecka, zeskrobując je ze ściany macicy za pomocą łyżki ginekologicznej. Następnie aborter zbiera kawałki dziecka i składa je ponownie, aby upewnić się, że są dwie ręce, dwie nogi i wszystkie inne części. After seeing that abortion on that day, I didn't know what my life was going to look like, but I knew that I never wanted to participate in abortion again. Po tym, jak byłam świadkiem, zobaczyłam aborcję tego dnia. Wiedziałam, że moje życie, nie wiedziałam, jak zmieni się moje życie, ale wiedziałam, że nigdy więcej nie będę mogła już uczestniczyć w zabiegu aborcyjnym. Before coming here, I was really praying and asking God what to say to all of you. I'm not from here. I don't know your culture.
And so I wanted to be sure that the words that came from me were truly something that were coming from God. Zanim tutaj przyjechałam, modliłam się dużo. Nie jestem stąd, nie znam waszej kultury, więc chciałam, żeby to, co wam powiem, było przekazem od Pana Boga, od samego Pana Boga. And the word that God kept giving me over and over again was the word compromise. And I really didn't know what that meant until I was actually here and started to talk to people in the pro-life movement. I słowo, które przychodziło w modlitwie, to był kompromis. Nie wiedziałam na początku, co to oznacza, aż do momentu, jak przyjechałam tutaj i zaczęłam rozmawiać, słuchałam waszych doświadczeń. I recognize that here in Poland you have a very strict abortion law, but your abortion law allows for much compromise. Przyjechałam i dowiedziałam się, że macie bardzo restrykcyjne prawo aborcyjne, natomiast wasze prawo aborcyjne zakłada kompromis. There are still about 1,000 abortions recorded that are being performed here in Poland every year. Wciąż jest około 1000 aborcji zarejestrowanych w Polsce. That's 1,000 Polish children who are not protected because of compromises that have been made. Jest 1000 dzieci, które nie są ochronione właśnie z powodu kompromisu, który został podjęty. I found out recently that 96% of abortions performed in Poland are what's called eugenic abortions. Dowiedziałam się, że około 96% aborcji, które są przeprowadzane w Polsce, to są aborcje eugeniczne. These are abortions performed on children with Down syndrome or some other type of syndrome. These are babies that could happily and healthily live outside of the womb. To są dzieci z syndromem Downa, z innymi syndromami, które niewielkimi problemami. Te dzieci mogłyby żyć szczęśliwym życiem. But they are killed because people believe that they are not worthy to live here with us. Ale one nie żyją, ponieważ ludzie zdecydowali, że one nie są godne życia tutaj z nami. The fact that these abortions are called eugenic abortion should be a red flag for all of us. Sam fakt, że te aborcje nazywane są eugeniczne, powinien już być dla was ostrzeżeniem. You understand that the idea of eugenics was brought forward by Adolf Hitler. Rozumiecie, że sam termin eugenika został wprowadzony przez Adolfa Hitlera. He killed those who he saw unfit to live among us. On zabijał tych, których uważał, że nie mogą żyć z nami. And now you are doing the same. A wy robicie to samo. Your law is there to supposedly protect women and children, but I don't find that to be the case. Wasze prawo powinno chronić kobiety i dzieci, ale to nie jest tutaj przestrzegane. I heard testimony Słyszałam świadectwo from labor and delivery nurses who work in Polish hospitals while I've been here. Słyszałam świadectwo od położnych tutaj, które pracują w Polsce. These nurses talk about babies in the 7th and 8th month of pregnancy that are scheduled to be aborted but end up surviving the abortion procedure. One mówiły o dzieciach, które miały być abortowane, miały być usunięte, ale w jakiś sposób przeżyły ten zabieg. I te dzieci były około 8-7 miesiąca ciąży.
And instead of the hospital and these doctors working to save the life of a baby that is born alive, they decide to kill the baby. I lekarze, którzy powinni uratować te dzieci, zadecydowali, żeby je zabić. And the way they kill the baby is they take this child who is breathing, who is crying, who is able to live outside of the womb, and they put it into a bucket full of chemicals in order for it to drown. I oni brali te dzieci żyjące, oddychające, płaczące, które mogły przeżyć i wkładali do wiadra z chemikaliami, żeby utonęły. That's happening here in your Catholic country of Poland. To się dzieje tutaj, w waszym państwie katolickim, polskim. Can you imagine a more painful death for an innocent child than to drown in a bucket of chemicals? Czy możecie sobie wyobrazić bardziej bolesną śmierć dla małego dziecka, jak utonięcie w wiadrze z chemikaliami? These nurses, at least one of them, have spoken with members of parliament and shared their story, but no action was taken. I te położne, przynajmniej jedna, rozmawiała z członkami parlamentu w tej sprawie, ale żadne akcje nie zostały podjęte. And all around Poland this week, I have told these stories, the stories of these women, and there have been media at every single event where I have spoken. I cały ten tydzień opowiadałam o tych historiach tych położnych i były media. I nikt nic nie wspominał o tym. Every event has been a media spectacle, dozens of cameras and microphones everywhere that I go. I wszystkie te spotkania było mnóstwo mediów, mikrofony, kamery, ale nikt o tym nie wspominał. You know how many articles have printed the story about these nurses talking about babies being drowned? One. Wiecie, ile artykułów zostało wydrukowanych, ile tych historii zostało wydrukowanych? Tylko jedna. Why won't your parliament do something about the stories they have heard from these nurses? Dlaczego nic wasz parlament nie zrobił z tym, co usłyszał o tych historiach? Why is your media keeping these stories away from you? Dlaczego wasze media trzymają to z daleka od was, te informacje? I was just told today that there were even Catholic media outlets that censored what was published in their own newspapers. Nawet dzisiaj powiedziano mi, że były media katolickie, które zostały ocenzurowane. Why don't people want you to hear the truth? Dlaczego nie chcą, żebyście usłyszeli prawdę? So that they can pretend that you don't have an abortion problem here in your country? Więc udają, że nie macie tutaj problemu z aborcją w tym kraju? You have a problem here in Poland. Macie problem tutaj, w Polsce. And for whatever reason, the church, the parliament, they don't want you to know about it. I nieważne z jakiego powodu Kościół, parlament nie chce, żebyście o tym słyszeli. I found out during my time here that there are very vocal abortion supporters sitting in mass at churches around Poland, and priests are giving them the Eucharist. I słyszałam, że tutaj w kościele, w pierwszych ławkach siedzą ludzie, którzy aktywnie działają, którzy są za aborcją, i jest im udzielana komunia. That is a grave evil and violates canon law. I to jest wielkie zło
I to pogwałca prawo kanoniczne. Yet it is tolerated in your churches. I to jest tolerowane w waszych kościołach. It is not just the United States that has a problem with abortion. The problem is here with all of you as well. I to nie są tylko Stany Zjednoczone, które mają ten problem. Ten problem także istnieje tutaj, u was. There are children in the womb being violently killed here, down the street. 1,000 that we know of every year. And who is seeking justice for them? Są dzieci tutaj brutalnie zabijane w łonach matek na ulicy. Przynajmniej 1000. I kto szuka dla nich sprawiedliwości? People ask me, why is abortion so acceptable? Ludzie pytają mnie, dlaczego tak akceptuje się aborcję. It is acceptable because the primary victim of abortion is killed in secret. Jest akceptowana, ponieważ te ofiary zabijane są w tajemnicy. You do not hear them cry out in pain as they're being killed. Nie słyszycie ich krzyku i nie czujecie ich bólu, kiedy są zabijane. You do not see them fighting for their life in their mother's wombs. Nie widzicie ich, kiedy walczą o życie w łonach matek. So it is easy to dismiss them and pretend that this problem doesn't affect you. I łatwo jest udawać, że nie macie tego problemu tutaj. But these children in the womb are our brothers and sisters in Christ, and we have a duty to defend them. Ale te dzieci są naszymi braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. I my musimy ich chronić, bronić. And if not you, then who? Jeśli nie wy, to kto? Who else is going to seek justice for these innocent children? Kto inny ma szukać sprawiedliwości dla tych dzieci? In China, W Chinach 80% of abortions are forced upon women. 85% aborcji jest wykonywanych z przymusu. These women are dragged into abortion facilities and hospitals against their will. Te kobiety są zaciągane do klinik aborcyjnych i wykonywane jest to wbrew ich woli. They are strapped to beds, their arms and their feet restrained so that they can't move while a doctor kills their baby. Ich ręce i nogi są przywiązywane do łóżek, tak że nie mogą się poruszyć, kiedy lekarz zabija ich dzieci. More abortions are performed in China than anywhere else in the world. Najwięcej aborcji jest wykonywanych w Chinach. Nigdzie więcej na świecie nie ma aż tyle. In the United States, a woman can walk into an abortion clinic up until her due date and take the life of her child for any reason. W Stanach Zjednoczonych kobieta może przyjść i dokonać aborcji aż do momentu porodu bez żadnego powodu. In India, babies are killed by abortion simply because they are girls. W Indiach dziecko jest zabijane z takiego prostego powodu, że jest dziewczynką. And if they do not find out that it is a girl before birth, then after birth, the mother will take a cloth, put it over her baby's face, and kill the baby by smothering it. Jeżeli matka nie dowie się wcześniej, że to jest dziewczynka, to po porodzie przykłada kawałek materiału do ust i dusi je. You may think that could never happen in Poland. Myślicie sobie, że to nigdy nie może wydarzyć się w Polsce. But there are people willing to compromise on abortion
And those compromises will lead to the same things that we see around the world. Ale są ludzie tutaj, którzy chętnie idą na kompromis, jeżeli chodzi o aborcję. We are never to cooperate with evil. Nie możemy nigdy współpracować ze złem. And that's what compromise is. A to, czym kompromis właśnie jest. They start with the unborn, and then they start going after other vulnerable populations of people. Zaczynają z nienarodzonymi, a potem z innymi, którzy potrzebują też naszej pomocy. In Holland, if you are 65 years of age, you can walk into any pharmacy, show your identification, and the pharmacist will give you pills that you can take at home to end your life. W Holandii, jeżeli masz 65 lat, możesz pójść do apteki, kupić pigułkę, pójść do domu i ją zażyć, żeby odebrać sobie życie. In the United States, euthanasia is growing. W Stanach Zjednoczonych eutanazja rozprzestrzenia się. Parents are now fighting courts so that they can decide if they have the right to kill their children after birth. Rodzice przeprowadzają sprawy sądowe po to, walczą o to, aby móc zabić swoje dzieci. You think this won't happen here, Myślicie, że to się nie wydarzy tutaj, but it will. ale się wydarzy. Unless Polish people stand up and fight back. Póki polscy ludzie nie wstaną i nie zaczną walczyć z tym. We are in a battle for souls and a battle for lives. Jesteśmy na bitwie o duszę i o życie. This can end, but it will only end with you if you rise up. Ale to się może zakończyć, ale to się zakończy tylko z waszą pomocą, jeśli powstaniecie. 96% of Poland claims to be Catholic. 96% uważa się w Polsce za katolików. Yet you have members of parliament, you have elected members of parliament that want abortion at any time for any reason through every stage of pregnancy. Macie członków parlamentu, którzy chcą aborcji bez żadnego powodu w każdym momencie ciąży. How is it that a Catholic country has elected people, members of parliament, who want to push for abortion? Jak to się dzieje, że w państwie katolickim zostali wybrani ludzie, którzy chcą aborcji, chcą przepchnąć aborcję? I believe it is because of silence, because of apathy, because you believe that these issues should not be talked about in the church. Uważam, że to jest z powodu ciszy, z powodu apatii i uważa się, że to powinno być mówione tylko w Kościele. If you can't talk about issues like abortion, if you can't talk about life and death issues in the church, then where are you supposed to talk about them? Jeśli nie możecie mówić o tych sprawach życia i śmierci w Kościele, to gdzie powinniście mówić? This is not just a political crisis. This is a crisis of human rights. To nie jest tylko kryzys polityczny, to jest także kryzys praw ludzkich. You must stand up and fight against these dangerous policies. Musicie wstać i walczyć przeciwko tym niebezpiecznym poglądom. You must say no to compromise. Musicie mówić nie kompromisowi. You must vote for pro-life candidates always and every time. Musicie głosować za kandydatami, którzy są za życiem, zawsze, w każdym momencie.
No exception. Żadnych wyjątków. You must talk about this in your church. Musicie mówić o tym w waszym kościele. You must encourage your priests to get active in this fight. Musicie rozmawiać ze swoimi księżmi, kapłanami, żeby aktywnie walczyli w tej sprawie. You must vow to never be silent as long as innocent children are being killed. Nie możecie być cicho, kiedy niewinne dzieci są zabijane. It is our silence and our apathy that are killing children across the world. To jest nasza cisza i nasza apatia i to zabija dzieci na całym świecie. This is a battle. This is a war. To jest bitwa, to jest wojna. It's time to walk bravely into this war and seek justice. To jest czas, żeby pójść odważnie na tą wojnę i szukać sprawiedliwości. Thank you all so much and God bless you. Dziękuję wam bardzo, niech was Bóg błogosławi.